Dzisiaj pokażę Wam Punto 2 po liftingu, gdzie dwójka była produkowana w latach 99-2010 i było nie tylko Fiatem. I nie było tylko Puntem. W sensie to był Fiat Punto i coś jeszcze, ale do tego to zaraz. Punto 2 była projektowana w zamyśle 2 w 6, czy 2 na 6. Polegało to na tym, że tworzyli jedną płytę podłogową, która miała działać w 2 samochodach na 6 lat. Teraz nie będę się rozpływać nad tym, jaki jest ten drugi samochód. Bardziej chodzi o te 6 lat. Bo Punto 2 zadebiutowało w 1999 roku, miało lifting w 2003 i to jest 2003 i produkowali je do 2010. Także tutaj te 6 lat coś im za bardzo nie wyszło. No i wizualnie to dwójka akurat jakoś się różni, bo wpisywała się w ówczesne standardy wizualne, ale jednak ja w tym cały czas widzę jedynkę. Zawieszenie i hamulce jest co najmniej typowe, bo z przodu mamy normalnie MacPersona, z tyłu belkę. Kompletne zero zaskoczeń, tak samo jak hamulce z tyłu, bo są tam bębny. Jednak z przodu to mnie przynajmniej zaskoczyło, bo są tarcze, owszem, tylko spodziewałem się tarcz litych, a są tarcze wentylowane. I może ma to jakiś sens, jeśli by się nad tym głębiej zastanowić i jeśli weźmiemy pod uwagę to, co znajduje się tutaj pod maską, bo jest to prawie najmocniejsza wersja. A pod maską znajdziemy 1.4, czyli wartość teoretycznie dosyć typowa dla miejskich kompaktów. Jednak to 1.4 ma 16 zaworów. To jest DOHC, to jest 16, która generuje 95 koni i prawie 130 Nm. To jest niewinny i dosyć niedoceniony miejski kompakt, który robi setkę poniżej 10 sekund. To dokładnie 9,9 sekundy. To jest niewiele gorszym wynikiem od wersji HGT, czyli tej typowo usportowionej, która robiła setkę w 8,6 sekundy. Już pomijając fakt, że te 8,6 sekundy w wersji HGT to jest to, co Octavia trójka robiła. I to jest właśnie fajne, ponieważ ten samochód waży tylko 960 kg i z dosyć sporą mocą, jak na tą masę, i dosyć sporym momentem obrotowym, no bo jednak to nie jest zawali droga. Ten samochód nadal utrzymuje prostotę Fiata. Ten samochód nadal jest śmiesznie prostym w obsłudze Fiatem. Ten jest do tego zagazowany, więc do tego jest ekonomiczny, a jest naprawdę zrywny. I jest to DOHC, więc to nawet ciekawie brzmi. To średnie spalanie benzyny, które deklaruje producent, to jest tam około 6 litrów na setkę. Oczywiście podczas jazdy nie wykorzystującej pełnie mocy tego samochodu, ale spójrzcie chociażby na kierunkowskaz boczny. No, może się wydawać taki znikąd, taki trochę stożkowaty. A wiecie, gdzie jest bardzo podobny? W zastawie 1100p. I zastawę tutaj przywoływałem nie bez powodu, ponieważ takie Punto, dwójkę, poliftową właśnie, mogliście kupić, mogliśmy, bardziej serbowie mogli kupić jako zastawa 10. Po prostu było to Punto montowane w Kragujewacu i Kragujewac był jedynym miejscem poza Włochami, gdzie Punto 2 było w ogóle produkowane. Ale nawet jako zastawa to cały czas był Fiat technicznie, więc cały czas była prostota techniczna Fiata i rozstaw śrub 4x98. Także tak, weszłyby tutaj felgi z Poloneza bez bólu, tylko że Punto miało domyślnie felgi 14. Można było też wziąć z 15, 16, jednak domyślnie były zwykłe, najzwyklejsze 14. Do wyborów w Punto 2 było tyle jednostek, że sobie musiałem przygotować notatki. I zacznijmy od benzyniaków. Było 1.2 na jednym wałku, 60-konne, 1.2 na dwóch, DOHC, 80-konne, 1.4 16-zaworowe DOHC, tak jak tutaj, i 1.8 16-zaworowe w wersji HGT o mocy 131 koni i je też możecie znaleźć w Fiacie Barchetta. Co ciekawe, wersja HGT poza innym designem, mocniejszym silnikiem miała też... Tego się nie spodziewałem. Że mi spadnie sprzęt. I wersja HGT poza trochę innym wyglądem miała też bogatsze wyposażenie
i między innymi można było tam znaleźć w opcjach do wyboru nawigację satelitarną. Więc no, jest to dosyć ciekawe, ponieważ cały czas mówimy o zwykłym Punto. Z silników wysokoprężnych były 1.3 Multijet 69-konny, słabszy, prostszy technicznie 1.9 diesel 60-konny, później 1.9 JTD w dwóch wariantach 80 i 86 koni i 1.9 Multijet, najmocniejszy diesel 101 koni. Ale to nie wszystko, ponieważ można było znaleźć też tutaj silnik 1.2 Natural Power, po prostu zasilany LNG, czyli gazem ziemnym. Oferował on osiągi dosyć mierne, ponieważ nawet nie znalazłem jakie on miał przyspieszenie do setki. W każdym razie prędkość maksymalna to było tylko 145 przy mocy 60 koni w momencie 102 Nm. Czyli nadal no, bidy nie ma, nadal to jakiś zawali droga wybitny nie będzie, ale demol prędkości też nie. I co przyniósł facelifting? No lifting twarzy, dupy zresztą też. Czyli większe, już bardziej współczesne reflektory, inny grill, inny zderzak, zasadniczo troszeczkę przemodelowany przód oraz tył, gdzie zmieniło się tyle, że jak jadę za takim Puntem, to się muszę 3 razy zastanowić, czy to jest przedlift, czy to polift. Poza tym no, Punto 2 po lifcie to jest już 21-letni Włoch, więc wiadomo, że jakieś problemy ma. I to jest nalot tylko z zewnątrz. On jest w środku zdrowy. Tak sobie po prostu postanowiło zardzewieć z zewnątrz. Nie rozumiem, nie pytajcie. No i wsiadając do środka, idealnie się ustawiłem pod słońce. Będzie teraz na pewno wszystko widać. O, jest lepiej. Zegary bardzo proste, na dobrą sprawę. Zbyt wiele się w nich nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Może troszeczkę ten paseczek jest inny. W każdym razie tu się wiele do dnia dzisiejszego nie zmieniło. Tu mamy ekran komputera, bo jest tutaj też komputer. I uwaga, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, zmieniarka na 5 płyt, szyby w prądzie, światła przeciwmgielne przód tył. No, wspomaganie City to jest akurat norma w nich. Poza tym tu jest akurat 5-biegowy manual. Można było mieć oprócz niego również 6-biegowy manual, skrzynie półautomatyczne 5, 6 i 7-biegowe, z czego ta 7-biegowa 6 i 7-biegowa pochodziły z innej rodziny, miały inną konstrukcję i można było też mieć CVT. Poza tym kierownica, tu mi się akurat podoba to, jak ona jest tutaj tak wcięta, no tak tutaj do końca nie dochodzi, to jest takie troszkę designerskie. Mogła mieć tutaj też łopatki do sterowania radiem, ten egzemplarz akurat jeszcze nie posiada. Poza tym tutaj jest radio i jasne wnętrze. I w ogóle skonfigurowanie egzemplarza w taki sposób, że ma jasne, bardzo bogate wnętrze, ma najmocniejszy silnik w zwykłej wersji, sugeruje to, że nie pochodzi z polskiego rynku. No i też ten kolor, no to taki niezbyt polski jest. W sensie nie wiem, czy ktoś w Polsce by w ogóle brał taki kolor lakieru. Poza tym, no jest tutaj ładnie. To wnętrze też nie jest jakieś brudne, jest dosyć zadbane, biorąc pod uwagę to, jak Punto nie jest szanowane. Są też takie smaczki designerskie, to wydaje mi się, że też coś takiego można spotkać w Multipli. To jest taka właśnie klamka, taka tutaj wyżłobiona, w sensie rączka, o, taka pod rękę trafiająca, klameczka, taka na zakładkę jakby. Podłokietniczek, tutaj boczek się trochę odkleja, no ale to włoska jakość wykonania, nie wnikam. No i to ma dopiero 278 000 kilometrów przebiegu. No i tak, policzmy wszystkie schowki w Punto 2, bo jest ich mnóstwo. 1, 2, 3, 4 na monetki, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu jest 12, to teoretycznie też jakaś wnęka jest, także 13. Tu uchwyty są na jakieś karty parkingowe czy autostradowe, to kolejne 2, już zgubiłem rachubę w liczeniu. Wychodzimy, idziemy do tyłu. Tu jest kolejny
I tam też. I tu jest jeszcze popielniczka. I tam kieszeń w fotelu. Także jest tego sporo. I poza tym no, cięgno bagażnika w Fiatach cały czas jest w tym samym miejscu. Że po otwarciu bagażnika, no nie jest jakiś wybitnie duży. Jest to cały czas kompakt segmentu B, ale no jednak jest całkiem ustawny. Kanapa jest dzielona w normalnych proporcjach. Tutaj ładnie widać nad kole. Normalnie z tej strony jest subwoofer. I zaraz, w sensie teraz go nie ma, ale zaraz będzie. Także jest całkiem sporo, jak na tak mały samochód. No i chociażby prostota wykonania. No. Zderzak trzyma się na 4 torksy. A w sumie na dobrą sprawę na 3, bo tu jednego nie ma. No. Zakładam, że reszta to są zatrzaski i ewentualnie jeszcze jakaś śrubka od spodu. No i poza tym, gdzie Punto lubi sobie zgnić. Tutaj sobie trochę żre. Tu przy odpływie klasyka. Tu są rączki, gdzie można sobie złapać tak o. Jest tu i jest tu. No i tak poza tym, no to tyle, co tutaj na tym progu wychodzi. Ale to już sobie ustaliliśmy, że to jest z zewnątrz. Oczywiście tutaj są takie bajery typu centralny zamek. Zostały dołożone jakiś uchwyt na telefon, osiedlowy monitoring, w sensie zabezpieczenie, transmitter FM. Jest tego tutaj naprawdę dużo już dołożonego teraz przez obecnego właściciela. W każdym razie schowków jest mnóstwo, daszki, jakieś lampki, o, nawet takie fajne piktogramy są. Co mi się podoba, to to, że Włosi nie mogli zrobić już ludzika narysowanego, tylko kierunki, w którą stronę wieje. Nogi, twarz, grzyba, tak zakładam. No jest dwustrefowa. Pokrętło działa na zasadzie maszyny losującej. Zobaczymy teraz, o, cały czas kręcę w prawo, nie? Cały czas kręcę w prawo. Jak zacznę kręcić w lewo, no. Italiano designo. Italiano ingegnere. I gaz. No i coś, do czego próbuję się cały czas przekonać City. Wspomaganie City, ponieważ tu jest elektryczne wspomaganie kierownicy i ja tego po prostu nigdy nie lubiłem. Ja nie lubię, jak kierownica jest za bardzo wspomagana, tutaj taka jest. Ale to zaraz podczas jazdy zobaczymy, czy to jest naprawdę takie złe, jak pamiętam. No i elektryczne szyby. Szyba kierowcy jest automatyczna. W sensie robię klik. Oj. O, zepsułem. Ale normalnie działa sterowanie. I w ogóle jakie to ma śmieszne kliknięcie. Te wszystkie przyciski. One mają takie śmieszne, dziwne kliknięcie. Nie wiem, czy mi się to podoba, nie wiem, jakie mam do tego podejście, ale coś takiego jest. No i poza tym, no tutaj jest sterowanie komputerem, jeśli chodzi o przebieg. Tu przełączanie trybów w zasadzie ustawień komputera, można sobie też język zmienić. A z drugiej strony tutaj to jest przecież bardzo oczywiste, że tutaj się steruje wysokością świateł. Akurat tak tu pod ręką. Zawsze to było gdzieś tam ukryte, tu nie jest. No i teraz ja kontra siadanie samym ze sobą w miejskim kompakcie. I mieszczę się. Mieszczę się wzdłuż, w sensie nogami. Smieram tutaj fotel, kierowca pewnie by to odczuwał. Jednak biorąc pod uwagę konkurentów, to uważam, że jest to nawet całkiem dobrze. Tu warto jeszcze spojrzeć na to, że to... Dobra, teraz nie będę tego psuć, ale to jest płynne sterowanie wysokością zagłówka. Można sobie spokojnie regulować, nie ma tu żadnych ząbków, tak jak są zawsze. I poza tym z tyłu są korbki, więc oczywiście szyby też opuszcza. I jeśli chodzi o miejsce na nogi, jest go wystarczająco. Nie ma szału, jest go w zupełności wystarczająco. Mogę już tutaj trochę porozpychać. W 4 osoby punciakiem spokojnie dałoby radę jechać. Nad głową miejsca jest w opór. Spodziewałem się, że tutaj będą coś haczyć, trzeć. Tu trę. Tu mam wrażenie, że cały ten słupek jest dosyć blisko. Jednak
Nie wiem, może to jest jakieś moje dziwne schorzenie, jednak tutaj nad głową, nad samą głową, jak się całkowicie wyprostuję i się podsunę, to faktycznie jest źle. To muszę wtedy siedzieć tak. Jednak jak się tak rozłożę, rozwalę się trochę, to jest dosyć komfortowo, naprawdę. Biorąc pod uwagę ten segment i te lata, spodziewałem się tutaj ciasnej klitki. Jednak jest tutaj naprawdę bardzo wygodnie. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że cały czas tutaj widać fiatowską jakość wykonania. No ostrz, no. No wyostrzaj. O, trochę popękane. No ale jest za to regulacja pasów góra-dół. I poza tym, to jak już tutaj jestem, to stąd ładnie widać, że pedały nie są współliniowo z kierowcą. Są troszeczkę przesunięte do prawej. Nie wiem, czy to jest domena Fiata, czy ja po prostu to zauważam w większości Fiatów, ale tak jest. No a w takim razie myślę, że możemy się już zabierać za jazdę. Brum, brum. Felicja. Na razie jadę i czuję, bo dla mnie Fiaty zawsze są takie gumowe i takie bezpłciowe trochę. I ten z jednej strony taki jest, z drugiej nie. Punczak w takim ogólnym prowadzeniu jest dosyć gumowy, bo i to sprzęgło chodzi tak trochę gumowo. W sensie jest pewne, łatwo je wyczuć, ale z drugiej strony jest takie dosyć dziwne. Gaz też chodzi w sposób taki troszeczkę gumowy, chociaż jednak czuje się, jak bardzo się go wciska. Tylko że spodziewałem się chętniejszej reakcji na gaz po tym samochodzie. Co? Przełącz na benzynę. Dobra. Ale no dobra. Po przełączeniu na benzynę ma więcej wigoru, ale nadal jest taki troszeczkę gumowy pod względem samego gazu. Poza tym hamuje pewnie. Układ kierowniczy chodzi specyficznie, no bo tu jest elektryczne wspomaganie kierownicy. Tryb City w zasadzie odcina od tego, co się dzieje z przednimi kołami. Tak troszeczkę jak w nowym Mercedesie. Tylko że w nowym Mercedesie nie ma kolumny kierownicy. Tutaj mam wrażenie, jakby kierownica nie była do niczego przyczepiona. W takiej jeździe, może jak teraz uskuteczniam po rondzie, nie jest to zbyt dobry pomysł. Jednak przy parkowaniu w jakichś ciasnych miejscach, gdzie trzeba faktycznie trochę pokręcić, żeby się wcisnąć, to może być wartość dodana. I mam wrażenie, że się powyżej jakiejś prędkości ten system wyłącza. Poza tym no, sam układ kierowniczy jest bezpośredni w tym normalnym trybie. Czuć, co się dzieje z kołami. Łatwo jest samochód utrzymać na torze ruchu. Nawet jak się troszeczkę przegnie w łuku, to układ kierowniczy daje fajne wrażenia, wyraźne i pozwala dobrze poprowadzić samochód. Jednak jest on dosyć taki maślany, taki trochę jakby się mieszało właśnie w maśle, które jest takie wyciągnięte z lodówki kilka godzin temu, że niby jest twarde, ale już pozwala jakiś tam ruch wykonać. I tutaj też tak niby daje fajne wrażenia, ale jednak z drugiej strony bardzo izoluje i wspomaga kierowcę. Takie właśnie dziwne, bo jednocześnie jest fajny, bezpośredni i jednocześnie jest bardzo ograniczający, co w sumie nawet ciężko mi określić jakoś dokładnie. Ale jeśli chodzi o zawieszenie, jest bardzo sztywne. Jest sztywne i się nie zdziwię, jeśli w zasadzie niezmienione zawieszenie, nawet jeśli chodzi o nastawy, było montowane w wersji HGT. Kompletnie by mnie to nie zaskoczyło, bo nadaje się do kompakta. Na wyższych obrotach powyżej tych 2000 silnik brzmi fajnie i po wciśnięciu sprzęgła czy wyrzuceniu na luz mam wrażenie, że dosyć dużo czasu zajmuje mu w ogóle zwolnienie silnika. Poza tym, jak patrzę do przodu, jak jadę, widzę tą kierownicę, tutaj deskę, schoweczki i tak dalej, ja mam wrażenie, że jadę jakimś dużym, rodzinnym samochodem, a potem patrzę w lusterko albo wsteczne czy boczne i widzę, że jadę fajnym, małym kompaktem, także jest to dosyć rozsądne połączenie dwóch światów. W prowadzeniu zwinny jak hatchback, w odczuciu wnętrza
dopracowany samochód rodzinny. Może to też ze względu na to, że tu jest bogate wyposażenie, może ze względu na ilość schowków, jednak jest dosyć wygodny, bardzo wygodny, dzięki regulowanemu podparciu odcinka lędźwiowego, czy wysokości pochylenia oparcia, temu wszystkiemu, tu można sobie bardzo łatwo znaleźć ulubioną pozycję. Siedzi się bardzo wygodnie. Myślę, że takim punkciakiem przejechanie nawet trasy z jednego końca kraju na drugi nie byłoby męczące dla pleców. Z drugiej strony też na plus bardzo jest to, że mimo silnego wspomagania elektrycznego i trybu City, kierownica wcale nie jest jakaś taka maciupeńka. Ona jest takiego rozsądnego rozmiaru. Może to też dlatego, że jednak Punto wychodziły, chyba też wychodziły w wersji bez wspomagania. I dlatego po prostu lepiej im było wsadzać jedną kierownicę, która jest trochę większa i pozwoli też łatwo kierować bez wspomagania. Ale w prowadzeniu rozumiem fanów Punto. Naprawdę. Bo spodziewałem się troszeczkę sprzętu AGD, takiej trochę mikrofalówki, że siedzę w środku, jest talerz, który się kręci i po prostu mam je dowieźć do celu. Jednak ten samochód ma to coś. To jest ciekawy samochód. Powiedziałoby się, że jest to samochód, który ma to coś. Ma to coś, za co można go polubić. Tylko jest to Włoszczyzna, więc jakiś tam problem z elektryką pojawić się może. Jakieś tam pierdoły wyjść mogą. Jest troszeczkę leniwy w prowadzeniu. Taki, jakby mu się nie chciało, jakby mu się nigdzie nie spieszyło. I mimo tego, że ma moc, która pozwala mu bardzo żwawo przyspieszyć, to sprawia cały czas wrażenie takiego niespieszącego się, spokojnego. I tu mam wrażenie, że to może być, to był fajny samochód zarówno dla osób starszych, które poszukują czegoś wygodnego i pewnego do jazdy na co dzień, dla młodych kierowców, którzy chcą samochód, w którym będą mogli się wyżyć, będzie tani w utrzymaniu, będzie prosty. Rodzinka, słodziaki. W którym będzie można się też wyżyć dzięki jednak sztywnemu zawieszeniu, precyzyjnie chodzącemu drążkowi zmiany biegów, ręcznemu, który jest pod ręką, także zimą pod jakimś oszą się może przydać. I w prostocie konstrukcji, jak ktoś chce sam coś naprawić i w koszcie części, który jest śmieszny, ale też dla kogoś, kto poszukuje taniego właśnie w zakupie, w utrzymaniu środka, narzędzia do transportowania się z punktu A do punktu B na co dzień, a na przykład ma dosyć grupy Volkswagena, czy oczekuje od samochodu czegoś więcej niż poprawności, że oczekuje, że ten samochód będzie miał jakąś duszę, będzie miał fochy, bo to wiadomo, domena starszych samochodów i włoskich samochodów. Włoski samochód nie musi być starszy, żeby mieć fochy. Tutaj takie fochy się pojawią, ale jest to połączenie, to jest czas, kiedy było połączenie dwóch fajnych światów. Jeszcze analogowej konstrukcji, dzięki czemu mamy jednego z ostatnich Fiatów, które można naprawić kluczem 10, 11, 13, śrubokrętem płaskim i młotkiem. I też czasów współczesnych, gdzie mamy wtrysk wielopunktowy, który pozwala obniżyć spalanie. Mamy komputer, mamy złącze OBD, dzięki czemu można szybko zdiagnozować, co samochód boli. Czy jest ekranik, który wyświetli komunikat, co jest nie tak. I nie trzeba się domyślać. Dlatego to jest w sumie fajny samochód dla kogoś, kto ma smykałkę do grzebania przy samochodzie. Chciałby się tak czasem pobawić, ale z drugiej strony chce mieć pewny środek transportu, ekonomiczny środek transportu, który też raczej się kupuje z rozsądku niż z serca. Chociaż może tu się mylę, jednak w końcu Fiat Panda 1 też pierwotnie był kupowany z rozsądku. A Punto jest jakieś. To jest samochód, który jest jakiś. To nie jest taki rozmemłany.
nie jest nudny, jest plastikowy i w środku i z zewnątrz, to widać na kilometr. Wczesne lata 2000 bardzo krzyczą przez tą linię samochodu i to wnętrze. Jednak jest on plastikowy w inny sposób niż współczesne samochody, chociażby ta kierownica. To niby jest taka guma i niby czuć, że to było wtedy dosyć tanie, no bo jednak mimo tego, że tu jest bardzo bogate wyposażenie, no to trzeba było pamiętać, że no to jednak jest segment B, więc nie można było zaszaleć, więc skórzanej kierownicy tutaj byśmy i tak czy siak nie uświadczyli. Jednak ta guma jest taka przyjemna w dotyku, te ręce się nie ślizgają, ona nie odparza rąk, jest taka przyjemna, jest po prostu przyjemna. Nie daje wrażenia samochodu wyższej klasy, ale jest przyjemna, przyjemnie się z nią obcuje. No jak na przykład weźmiemy pod uwagę te plastikowe, gumowe kierownice we współczesnych samochodach, no to tam mam wrażenie, że to faktycznie ktoś wziął plastikowe butelki, przetworzył je i nie do końca je umył przed tym. A tutaj to wnętrze jest spójne stylistycznie, jest bardzo obłe, ponownie wczesne lata 2000 wołają, czy właśnie chociażby te plastiki, które są wszędzie twarde. One są wszędzie po prostu twarde, nic się nie ugina, więc teoretycznie można by powiedzieć, że jest wykonane ze średnich materiałów. Jednak te średnie materiały, sprawiają wrażenie trwałych i pozwalają faktycznie dawać taką pewność, że ten samochód jest dosyć pewny i dojedzie do końca, że nie zawiedzie, mimo tego, że jest to Włoszczyzna. Wszyscy ludzie, których znam, którzy mieli kiedyś Punto, mile wspominają ten samochód, tęsknią za nim, nawet jeśli im się sypał co chwila, to mają jakieś miłe wspomnienia z nim związane. Między innymi dlatego najczęściej, że posiadali go na początku swojej kariery kierowcy. Jednak faktycznie jest to samochód, który budzi emocje, jest to samochód, który daje wspomnienia. Myślę, w sumie każdy pierwszy samochód daje wspomnienia, a takie Punto bardzo często było pierwszym samochodem, no bo przecież jeszcze parę ładnych lat temu, nawet nadal, te Punciaki zawsze były śmiesznie tanie. Śmiesznie tanie w zakupie, śmiesznie tanie w utrzymaniu. Dlaczego wyginęły? Bo w sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem tak Punto dwójkę w normalnym ruchu ulicznym. Podejrzewam, że dlatego, że po prostu zostały zjedzone przez całą grupę Volkswagena. Jak to grupa Volkswagena robi to, co lubi najbardziej? Zjada rynek. I dlatego takie Punta wyginęły. Może to też kwestia tego, że w powiatowskiej historii w Polsce panuje takie przekonanie, że nie wiem, jakoby Fiaty były awaryjne po maluchu, po dużym Fiacie, bo to były inne czasy, inna technologia. Jednak zaważyło to, mam wrażenie, że to zaważyło na tych Punciakach. Bo te wszystkie Punta też mogły, nie wiem, czy zgnić. W sumie nie, no bo to gnije tylko z zewnątrz, a żeby zapuścić, żeby zgniło w środku, to trzeba się naprawdę postarać. Problemy z elektryką, no wiadomo, że Fiaty mają elektrykę zrobioną z makaronu spaghetti, ewentualnie Bucatini chyba, czy jakoś tak to się nazywało, że puste w środku. Jednak to jest, jak ktoś mówi, to nie jest wada, to jest feature i faktycznie nie wiem nawet do końca, jak to określić, bo z jednej strony nie daje mi jakiejś wybitnej frajdy z jazdy, nie mam jakiegoś wybitnego banana, jak prowadzę ten samochód. Jednak on jest taki fajny, bo łączy dwa światy. I jeśli ktoś chce się przesiąść, na przykład, nie wiem, zacząć się bawić youngtimerami, to rozpoczęcie od takiego Punto, które właśnie jest takie zwarte, jest takie pewne, ale można też sobie samemu w nim podłubać, to myślę, że to byłby fajny, rozsądny wybór. Plus, no, Punto może się podobać. Ja rozumiem, że może się podobać. Mi się wizualnie niezbyt podoba. Jakoś pionowe lampy z tyłu nigdy do mnie nie przemawiały i taka... o, dobra, ale ciągnie od niskich obrotów. Ale jakaś taka ta wyoblona, plastikowa sylwetka jakoś tak do mnie nie przemawiała. W ogóle mało który samochód z wczesnych lat 2000 do mnie przemawia wizualnie, także to może jakieś po prostu moje schorzenia, zboczenia i tak dalej. Ale fajnie, że tu jest ten w zasadzie najmocniejszy motor tuż pod wersją HGT i mi się w sumie podoba. W życiu bym sobie nie kupił, ale to jest fajny samochód. Także dzisiaj by było na tyle i do następnego. Siema.